Bo jeżeli już bierzemy udział w szkoleniach, to 2/3 z nas mówi, że wzięło udział w szkoleniach generalnie, bo musiało. Czyli to jakiś tam wymóg w miejscu pracy, trzeba było się podszkolić tak, żeby wykonywać bieżącą pracę, czyli bo musiało. A tylko 1 na 10 powiedział, że chciał, bo chce rozwijać swoją karierę zawodową, awansować, lepiej zarabiać i tak dalej, czy może zmienić pracę, tak? Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Nazywam się Łukasz Baszczak, witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj goszczę Cezarego Przybyła z zespołu analiz procesów społecznych. Cześć Czarek. Cześć. Szanowni Państwo, dzisiejsza rozmowa ma takie 3, można powiedzieć, podstawy. Po pierwsze, raport naszego instytutu, którego współautorem jest Czarek, dlaczego dorośli Polacy się nie szkolą. Trochę o kapitale ludzkim zdobywanym przez Polaków w dorosłym życiu. Po drugie, nowy raport OECD Education and Grants, taki kompleksowy przegląd sytuacji systemu edukacyjnego w państwach OECD. No i podcast wyjdzie niedługo przed Dniem Nauczyciela. Jak się Państwo domyślają, tematem dzisiejszego podcastu jest właśnie edukacja w Polsce. Zacznijmy, Czarku, może od takiej podstawy. Kiedyś już o tym mówiliśmy w jednym z naszych podcastów wspólnych. Jaka jest premia z edukacji? O ile się więcej zarabia dzięki edukacji w Polsce? Tak, wracamy do tematu, który już podnosiliśmy. Nic się nie zmieniło od ostatniego czasu. Nadal opłaca się w Polsce uczyć, kształcić, kończyć wyższe wykształcenie. Osoby z wyższym wykształceniem zarabiają, zależy od metodologii liczenia, zależy od badania, od 25 do nawet 50% więcej niż osoby z wykształceniem średnim. Także nadal to się opłaca wbrew szumnym zapowiedziom i jakimś takim ekscytującym nagłówkom, że nie trzeba się uczyć. Tak, potwierdzam, trzeba się uczyć. Nadal jest premia za wykształcenie, za wyższe wykształcenie. Tak, i ta premia rzeczywiście rośnie z każdym poziomem, to znaczy według tego właśnie raportu OECD premia za edukację na poziomie magistra to jest, tak jak wspomniałeś, 50%, na poziomie licencjata już tylko 30, bodajże 5, coś w tym stylu, więc ten wzrost jest i on jest dość liniowy, można powiedzieć. A jak wiele w ogóle jest w Polsce osób z tym najwyższym wykształceniem? To się w ostatnim czasie bardzo mocno zmieniło, tak? Teraz tak szacunkowo, obrazowo można powiedzieć, że 4 osoby na 10 w wieku od 25 do 64 lat to są osoby z wyższym wykształceniem. A jeszcze 10 lat temu to były 3 osoby na 10. Także my jako państwo, jako Polska dokonaliśmy bardzo dużego skoku w przeciągu ostatniej dekady. Jedynie większy wzrost udziału osób z wyższym wykształceniem został odnotowany w Irlandii i na Malcie. My jesteśmy trzecim państwem pod względem dynamiki, także u nas ten wzrost był skokowy, jest znaczny, i on jest obserwowany w różnych aspektach, tak. I też jest chyba tak, że to siłą rzeczy młodzi ciągną, to znaczy w kohorcie 25-34 jesteśmy bodaj na 3. miejscu w całym OECD, jeśli chodzi o odsetek osób z magistrem. Tak, to potwierdzam, to jest ostatnie dane, to nawet dosyć ciekawe tutaj. O podregionie miasta stołecznego Warszawy mówią, że 7 na 10 osób w tym wieku posiada wyższe wykształcenie i to jest jeden z wyższych wyników w skali Unii Europejskiej. Także to też jest bodajże 3. miejsce w skali Unii Europejskiej pod względem takim podregionalnym. Także to jest, można powiedzieć, kosmiczny wynik, tak? Mamy dobrze wykształconą młodzież. Wiesz, chyba jest też element tego przejścia trochę jeszcze dawniejszego z tego systemu starego na system boloński, gdzie można sobie rozbić licencjat i magistra, bo u nas wyjątkowo duży jest odsetek osób z magistrami. Jeśli sprawdzimy, ile jest osób tylko z licencjatami, to jest ich stosunkowo niewiele względem Unii czy względem państw OECD, ale z magistrami dużo. Kończymy te studia rzeczywiście. Tak, generalnie tak i jest ten problem u nas, podobnie jak w innych krajach OECD, problem dropoutu, czyli przerywania studiów, ale generalnie nie wygląda to źle, tak? Gdzieś tam są też wdrażane działania systemowe, jakieś konkursy finansowane ze środków unijnych, które mają pomagać uczelniom walczyć z dropoutem, tak? Czyli ograniczać to zjawisko. I na pewno problem jest zauważany i jakoś jest na to, w jakiś sposób jako kraj na to reagujemy, ale też jego skala nie jest większa niż w innych państwach. Jasne, nie będziemy Państwu mówić, że nie ma w Polsce problemu z analfabetyzmem albo z czymś takim, dlatego że w państwach rozwiniętych generalnie takie problemy na niższych poziomach edukacji nie występują. Natomiast kiedy przyjrzymy się na przykład badaniom PISA, czyli badaniom na reprezentatywnej grupie 15-latków
w 3 głównych dziedzinach: przyroda, matematyka i język angielski, znaczy język obcy, no to rzeczywiście te wyniki, widzimy pewien trend spadkowy. Znaczy kiedyś rzeczywiście polscy uczniowie byli w topowej 5, topowej 10, państwo OECD, teraz jest trochę gorzej w zależności od przedmiotu. Nie chcemy dokładnie streszczać tych wyników, dlatego że w tym roku odbyły się kolejna edycja tych badań PISA i pewnie na dniach, albo może na początku przyszłego roku będą już wyniki, więc nie chcemy, że tak powiem, skupiać się na starych danych popandemicznych jeszcze. Tak, ale warto tutaj dodać, wejdę ci w słowo, warto dodać, że my nadal jesteśmy powyżej średniej, tak? Tak. Czyli generalnie no jest okej, tak? Nie bijemy na alarm, bo jest dobrze, tak? Jakieś tam fluktuacje występują góra-dół, ale generalnie jest okej. Tak, szczególnie, że no kraje, które dawniej nie były krajami rozwiniętymi, ale się rozwijają, Meksyk czy różnych krajów z Ameryki Południowej i Azji, no po prostu wraz z rozwojem dobijają też poziomem kształcenia. W krajach Ameryki Południowej widać ten, że tak powiem, nacisk na edukację i ich postępy w tym zakresie. Ale z dorosłymi uczącymi się chyba jest w Polsce trochę gorzej niż z magistrami. Tak, zdecydowanie gorzej. Tutaj właśnie powołując się na nasz niedawny raport o tym, dlaczego właśnie dorośli Polacy się nie szkolą, no musimy zwrócić uwagę na takie dosyć niepokojące zjawisko erozji kapitału ludzkiego u dorosłych Polaków. My to zdiagnozowaliśmy w ten sposób, że właśnie zestawiliśmy ze sobą wyniki z badania 15-latków, o których wspomniałeś, w których wypadamy dobrze, tak, powyżej średniej. No i wzięliśmy wyniki z lat 2009 i 2012 dla tych właśnie 15-latków, a następnie wyniki z badania kompetencji osób dorosłych z 2023 roku właśnie dla osób w wieku 25-34 lata, czyli to były te same osoby, które brały udział w tych wcześniejszych badaniach 15-latków. Oczywiście przyjmując takie założenia. Tak? Ta sama kohorta, bo nie wiadomo, ta sama czy same kohorta, dotarto. no wiadomo, nie tak. te same osoby, ta sama kohorta wiekowa. No i tutaj mamy niestety niepokojący wniosek, bo w badaniu osób dorosłych my wypadamy poniżej średniej dla krajów OECD, czyli Głupiejemy po szkole po Głupiejemy prostu. z wiekiem, tak? No i tutaj mamy kilka jak gdyby po drodze etapów, które przychodzimy. Przychodzimy szkołę średnią, przychodzimy studia wyższe, no i mamy ten wątek właśnie kształcenia się już w trakcie, no nie wiem, kariery zawodowej na przykład, tak? Czyli szkolenia się, gdy jesteśmy już dorośli. No i nasz raport dotyczył właśnie tego ostatniego elementu. W mniejszym stopniu odnosiliśmy się do edukacji formalnej, czyli szkół średnich, do studiów, tak? No i wniosek jest niepokojący, bo jako dorośli kształcimy się dużo rzadziej, tak? Dane też są różne i też są sprzed kilku lat, ale no najświeższe mówią o tym, że 2-3 osoby na 10 osób pracujących w Polsce brało udział w szkoleniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podczas gdy średnia unijna to jest 5-6 osób na 10, tak? Także no ta dysproporcja jest dosyć znaczna. Gdzieś tam w ostatnich latach to widać, w świeżych danych to się zmienia i na pewno ten okres postpandemiczny w Polsce to jest okres, gdzie te szkolenia się zidentyfikowały wśród dorosłych pracujących. Myślisz, że przez internet robią więcej, tak? Po prostu? Być może tak, to jest kwestia też dostępności właśnie nowych form szkoleniowych. Być może też no, po prostu firmy zaczęły zwracać uwagę na jakość kapitału ludzkiego. Tyle, że potwierdzenie tego, czy na ile te procesy, na ile ta dynamika przyspieszyła, no będziemy mieli już niedługo, bo w sumie w tym roku zakończy się badanie na poziomie europejskim, które diagnozuje tę sytuację. W przyszłym roku będą wyniki, także już niedługo będziemy wiedzieć, czy rzeczywiście jest lepiej, czy nadal no, dużo nam brakuje do średniej. A jakbyś miał tak krótko powiedzieć, dlaczego twoim zdaniem Polacy dorośli nie biorą udziału w szkoleniach, nie rozwijają swoich kompetencji kapitału ludzkiego? Generalnie oni mówią, że nie mają czasu. 4 na 10 to jest główny powód, wskazuje, nie mamy czasu, tak? No i to jest jakieś tam uzasadnienie tak praktyczne i wynika z wielu względów. My też pracujemy więcej niż średnia unijna, jeżeli weźmie się liczbę godzin pracy tygodniowo. No jest wiele wątków, które tu na to wpływają. To uzasadnienie czasu jest dosyć ważne i ono wzrosło w ciągu ostatniej dekady w Polsce, tak? Czyli po prostu przepracowani jesteśmy i nie widzimy, żeby to się szczególnie opłacało pewnie. No właśnie to czy widzimy, żeby się opłacało, to jest inny wątek, no bo jeżeli już bierzemy udział w szkoleniach, to 2/3 z nas mówi, że wzięło udział w szkoleniach generalnie, bo musiało, czyli to jakiś tam wymóg w miejscu pracy, no trzeba było się podszkolić tak, żeby wykonywać bieżącą pracę, czyli bo musiało, a tylko 1 na 10 powiedział, że chciał, bo chce rozwijać swoją karierę zawodową, awansować, lepiej zarabiać i tak dalej, czy może zmienić pracę, tak?
I to jest znów znacznie niższy odsetek niż w innych krajach, gdzie na przykład w Finlandii to jest 3 razy tyle niż w Polsce, tak? Czyli czy w Estonii, która jest nam trochę bliżej nas i należy do Europy Środkowo-Wschodniej. Także no, tu mamy na pewno jakiś problem w tym, że my sobie nie uświadamiamy, że się potrzebujemy szkolić. My nawet tak dosyć tam prześmiewczo zatytułowaliśmy jeden z rozdziałów. Nie wiemy, że nie wiemy. Nie wiemy, że nie wiemy tak, o potrzebie szkolenia. Tak? Nie uświadamiamy sobie potrzeb szkoleniowych. No i to jest właśnie tak w dosyć dużym skrócie główne powody, dla których my nie bierzemy udziału w to się szkoleniu. pewnie też przekłada na decyzje firm, czy oferują szkolenie i tak dalej. Ale Tak. zejdźmy teraz jeszcze z powrotem na ten niższy poziom, znaczy na poziom przed studiami. Ile jest w Polsce nauczycieli? Czy jest ich relatywnie dużo na tle państw rozwiniętych, czy mamy niedobory? No jeżeli spojrzymy, no tak ponad 500 000, tak? To jest taka liczba, którą można powiedzieć. To oczywiście tam wchodzą różne kwestie jeszcze, czy zaliczamy innych pracowników systemu oświaty i tak dalej, no ale generalnie przyjmiemy, że mamy 500 000 nauczycieli. No i teraz przeliczając liczbę nauczycieli na 100 uczniów, no to w Polsce 11 nauczycieli na 100 uczniów przypada. I to jest średnia odpowiadająca średniej unijnej. Czyli Nieco poniżej chyba, ale pewnie to się zmienia z czasem. Tak, zmienia się w czasie 10-11, ale generalnie no nie odstajemy, tak? Czyli mamy taką średnią liczbę nauczycieli przypadającą na 100 uczniów, jak w innych krajach, tak? Czyli tych nauczycieli no jest przyjmijmy, że adekwatnie, tak? No bo jeżeli w innych państwach tak jest. Ja też spojrzałem na te dane z Eurostatu, o których mówisz, tam wcale nie ma takiego trendu, że nie wiem, we wschodniej Europie jest mało nauczycieli, a we zachodniej dużo. Tutaj wydaje się, że to jest rzeczywiście bardzo zależne od krajowych, bardzo takich drobnych uwarunkowań. Tak, to jest wewnętrznie w Polsce przynajmniej zróżnicowane właśnie w skali lokalnej. Na wschodzie mamy generalnie więcej nauczycieli, nawet są powiaty, gdzie ponad 20 nauczycieli na 100 uczniów przypada, a znów są duże miasta, czy zachodnia Polska, gdzie jest właśnie niżej, czyli na przykład 9 nauczycieli. Także to też wewnętrznie w ramach kraju jest dosyć mocno zróżnicowane i gdzieś tam się pojawiają niedobory nauczycieli, a gdzieś no, tych nauczycieli jest za dużo i tam się też pojawiają problemy ze znalezieniem pracy dla nowych nauczycieli, no bo generalnie pracy jest mniej. Jasne, a jakbyś miał tak stwierdzić twoim okiem, kto zostaje nauczycielem w Polsce? Jeżeli mielibyśmy przedstawić profil nauczyciela, no to generalnie to jest kobieta, tak? No, Najczęściej 82%. Tak. Co jest nawiasem mówiąc ciekawym odwróceniem, bo dawniej, 100 lat temu, to był w większości przypadków mężczyzna. Tak, tylko że to też jest trend ogólnoświatowy. No generalnie kobiety są nauczycielkami, tak? Czyli też w tym względzie nie odstajemy jakoś szczególnie, tak? No jest tak jak w innych krajach u nas, tak? Czyli dosyć duża feminizacja zawodu nauczyciela. Problem pojawia się w Polsce dosyć innej natury, no, że my mamy starzejących się nauczycieli, tak? Czyli dosyć duży udział nauczycieli powyżej 50 lat. I to jest dosyć ważny problem. On też jest obserwowany w skali czy państw OECD, czy Unii Europejskiej. To też jest problem globalny, no tylko, że w Polsce no troszkę przybiera większą skalę, tak? I gdzieś tam pojawiają się prognozy, jak to będzie w 2040 roku, że 3/4 nauczycieli w szkołach średnich będzie miało powyżej 50 lat, tak? No i to jest takie dosyć niepokojące, a z drugiej strony mamy statystyki, które pokazują, że zmniejsza się udział młodych nauczycieli, że on tam wynosił załóżmy 10% poniżej 30 paru lat, a teraz spadł do 5%, także to jest bardzo niepokojące zjawisko i nawet pojawiły się w przestrzeni takie informacje, że nauczyciele wracali już z emerytur, żeby załatać gdzieś tam luki, potrzeby w zakresie właśnie prowadzenia zajęć w szkołach. Tak, to się absolutnie zdarza. Mi się to zdarzało chyba na każdym poziomie nauczania, coś takiego, ale to często nie był w ogóle problem. Nawet na studiach taką sytuację miałem. Natomiast wydaje się, że występuje ekonomiczne zjawisko negatywnej selekcji. Nie będziemy wchodzić w teorię, jak to zjawisko dokładnie przebiega, ale istotą jest to, że idąc na przykład na studia z biologii, powiedzmy, albo z fizyki, specjalizacja nauczycielska jest tą najmniej atrakcyjną dla studentów, którzy mogą pracować w laboratoriach, w firmach, mają kompetencje pozwalające im wybierać z szeregu ofert pracy, które są po prostu lepiej płatne. No to nie uciekniemy od tego tematu. I ci, którzy idą ścieżką nauczycielską, albo są super po prostu siłaczkami, jak mają wielką motywację wewnętrzną, albo
nic im innego nie zostało. Czy tak jest twoim zdaniem, że to z tego powodu to się dzieje? No to jest na pewno po części jeden z argumentów, który wyjaśnia, tak? To tak jak wspomniałeś, tak, że gdzieś tam zawód nauczyciela jest generalnie mniej atrakcyjny, to widać między innymi w zarobkach, tak? Gdzie nauczyciele mimo wzrostu zarobków w ostatnich latach i w Polsce, jeżeli spojrzeć na realny wzrost, on był dosyć znaczny i gdzieś tam nas plasuje w czołówce, mówię o ostatnich 5 latach, ale nadal zawód nauczyciela w Polsce jest zawodem mniej atrakcyjnym pod względem finansowym niż inne zawody, gdzie wymagane jest wykształcenie wyższe, tak? Nadal nauczyciel zarabia mniej, tak? No i tak jak wspomniałeś, kto zostaje nauczycielem, to jest bardzo często indywidualny wybór, tak? No właśnie osób, które chcą być nauczycielami, świadomi różnych okoliczności. Oczywiście zdarzają się osoby, które gdzieś tam przypadkowo się znalazły, tak? No bo gdzieś tam różne koleje losu zdecydowały, że zdecydowali się iść zostać nauczycielami, ale generalnie uważam, że większość to są ci, którzy chcą być nauczycielami mimo tych, jakichś tam może niesprzyjających okoliczności. Tak, bo to człowiek sobie czasem nie uświadamia. Ja kończyłem filozofię i tam była ścieżka nauczycielska. To naprawdę wymaga dużo więcej roboty niż zaliczenie studiów bez tej specjalizacji, dlatego że tam trzeba mieć też zajęcia związane z pedagogiką na przykład, czy z dydaktyką, które są po prostu dodatkowym wysiłkiem, który na wielu kierunkach w ogóle nie jest wynagradzany. To znaczy ta pensja, którą można zarabiać w szkole, jest po prostu niższa i można sobie oczywiście dorabiać, prowadząc niewiele godzin na niecałą część etatu oczywiście i tak pewnie robi wielu pasjonatów. Natomiast jako takie stałe miejsce zatrudnienia to jest coroczna walka o etaty w skali zmniejszającego się rocznika liczebności rocznika każdego następnego uczniów, prawda? Więc wydaje się, że to jest rzeczywiście że tutaj działają siły rynkowe, które są bardzo negatywne w tym kontekście. Tak, jeszcze tu należy podkreślić, że awans nauczyciela to też nie jest taka oczywista sprawa, tak? Że to się wiąże z wypracowaniem odpowiedniego stażu, tak? Po jakimś czasie on się może odbyć. Także to też dla się może nie udać na dodatek, może się nie tam udać, jest komisja awansowa. Tak, dla młodego człowieka, który gdzieś tam ma jakieś wyobrażenie o swojej karierze życiowej i jakimś poziomie zarobków i poziomie życia z tym związanym, tak? No to jeżeli on się dowiaduje, że załóżmy tym najwyższy poziom nauczyciela dyplomowanego osiągnie po 10 latach pracy, no to może sobie przedstawić alternatywę, że w innym miejscu pracy, tak, po 5 latach osiągnie jakieś, nie wiem, menedżerskie, wyższe stanowisko, które tam umożliwi mu wyższe zarobki. Także to na pewno też jest jakaś bariera, która może być problemem. Tak, zniechęcać. Ciekawe jest to zjawisko, na ile ci nauczyciele są zmotywowani pomimo niejako tych zarobków. To jest zjawisko tak zwanej premii za znaczący zawód, za sensowną pracę. Dosłownie na dniach wyszło dość ciekawe, duże badanie na społeczeństwie niemieckim i holenderskim, gdzie pytano ludzi między innymi o to, o ile byliby w stanie obniżyć czy w ogóle byliby w stanie obniżyć swoje wynagrodzenie, jeśli mieliby przekonanie, że ta praca miałaby takie znaczenie społeczne. Nikt chyba nie dyskutuje, że praca nauczyciela jest pracą o dużym bardzo znaczeniu społecznym. Chodzi o taką pracę, która właśnie jakoś pomaga dzieciom, środowisku, ludziom, generalnie społeczeństwu. I w tym badaniu mniej więcej 40% społeczeństwa niemieckiego i holenderskiego byłoby w stanie obniżyć swoje oczekiwane wynagrodzenie. Około 22% oczekiwałoby z kolei wyższego wynagrodzenia za taką pracę, więc to jest, można powiedzieć, są dwa typy ludzi w pewnym sensie. Pracownicy byliby w stanie w ograniczonym stopniu jednak tą obniżkę przyjąć, to znaczy w przypadku Niemców, w przypadku Holendrów mówimy o zaledwie 5% obniżce, że to by była akceptowalna jeszcze, a w przypadku Niemców tylko 3% obniżka wynagrodzenia za sensowność i potrzebność i ważność swojej pracy, ważność społeczną. Więc wydaje się, że ta premia ta premia za znaczącą pracę ma takie ograniczone zastosowanie, bo jednak nauczyciele chcieliby zarabiać więcej, co jest naturalne, biorąc pod uwagę ich kompetencje. Ale to jeszcze wtrącę, powiem ci w kontrze do tych twoich wyników, może, że był prowadzony sondaż z nauczycielami i oni byli pytani o to, czy
chcieliby, żeby ich dzieci zostały nauczycielami, tylko 15% nauczycieli powiedziało, że chciałoby, żeby ich dzieci zostały, a generalnie w społeczeństwie właśnie, jeżeli pytasz społeczeństwo, no też oczywiście w badaniach sondażowych, to około połowa mówi, że generalnie ich dziecko mogłoby zostać nauczycielem. No tak. Także mniejszy jest udział wśród nauczycieli tych, którzy gdzieś tam widzieliby taką przyszłą karierę dla swojego dziecka jako nauczyciela. No oczywiście mówię to o wynikach dla Polski, także no, te dane no, też nam trochę mówią. Tak, Wydaje się, że to jest kwestia pewnego rodzaju user experience, że tak powiem, takiego doświadczenia, obcowania ze szkołą, bo z jednej strony mówiliśmy o tym, że mamy całkiem niezłych uczniów, to znaczy ich wyniki przynajmniej świadczą o tym, że ta szkoła ich uczy czegoś, że oni sobie jakoś radzą. Z drugiej strony ci nauczyciele, no to te wyniki są wypracowywane przez też nauczycieli, więc wydaje się, że oni także nie są tutaj odstającym elementem, wręcz przeciwnie, pewnie raczej pozytywnym, tylko negatywne jest samo to doświadczenie przebywania w szkole być może, prawda? Chyba o to chodzi. Pracy z dziećmi czy z młodzieżą z bardzo różnymi warunkami startowymi, że tak powiem. No tak, to jest na pewno nauczyciele pytanie o to, co jest dla nich problemem, raczej może jakie mają generalnie bariery, tak, gdzie widzą problemy w pracy w szkole, no to pierwsza sprawa to jest współpraca z kierownictwem, z dyrektorstwem. Jeżeli tutaj się pojawiają problemy, coś nie gra, tak, no to wtedy to jest problematyczne i to prowadzi na przykład do rezygnacji. Ale na pewno satysfakcję z pracy nauczyciela poprawia też, no jeżeli uczniowie się zachowują odpowiednio, tak, przestrzegają norm społecznych, nie ma żadnych tam konfliktowych sytuacji w klasach, to jest drugi taki ważny warunek dla nauczycieli, gdzie oni właśnie to wpływa pozytywnie na ich dobrostan, tak, na ich zadowolenie z pracy, a trzeci to jest obciążenie pracą, takie obciążenie administracyjne, rozumiemy, tak, czyli to wszystko, co trzeba wykonywać jakby poza dydaktyką w pracy, to jest jakby trzeci mniej ważny i on tam w mniejszym stopniu też koreluje statystycznie, ale no wskazywany jako takie ważne uwarunkowanie wpływające na decyzje, między innymi o odchodzeniu z zawodu nauczyciela, ale też wpływające na satysfakcję z pracy. Tak, bo to zależy między innymi od tego, ile szkoła realizuje różnych projektów z miastem, z samorządem, z Unią Europejską i tak dalej, więc to jest bardzo subiektywne. Natomiast co do tych uczniów, no to tutaj też mamy negatywną selekcję, niestety, no do szkół zawodowych, to znaczy to nie jest dobra sytuacja. Ja nie uważam, że tak powinno być. Tak się niestety dzieje, że to jest często taki ostatni wybór dla większości młodych ludzi. I przez to nauczyciele mniej chcą pracować, no bo tam na przykład uczniowie muszą pracować na etat w sklepach, gdzieś tam w niskich zawodach, mają problemy rodzinne dużo częściej. Niestety to jest pewna niesprawiedliwość, której szkoła nie do końca może ją załatać, bo ona się rodzi na poziomie całego systemu. No dobrze, ale jeszcze wróćmy trochę do tych ekonomicznych wątków. Wspomnieliśmy, że nauczyciele zarabiają relatywnie w porównaniu do innych krajów podobnie, jednak jest to na rękę w Polsce, no trochę nie jest to wysoka pensja, tak? Znaczy to jest gdzieś tam pewnie nieco poniżej średniej krajowej, ale co wpływa na tą wysokość płac nauczycieli? No w Polsce jest to chyba, wydaje się, wyłącznie decyzja administracyjna, prawda? Znaczy polityczna, rządowa, jakkolwiek sobie to ubierzemy. A czy w innych krajach rozwiązano to jakkolwiek inaczej? No tak, na pewno w Polsce to jest decyzja, no to jest ustalane, tak? Jak gdyby to nie jest ustalone na sztywno i te widełki płacowe są określone. Szczerze powiem, nie wiem jak w innych krajach jak wygląda, ale na pewno na przykład dyrektorzy mają dodatki, tak, jakieś związane ze sprawowaniem funkcji. Poza tym to też należy zwrócić uwagę, że w Polsce dosyć mocno jest rozwinięty system różnych zajęć pozalekcyjnych i korepetycji, tak? Nawet teraz widziałem wyniki badań, gdzie 3/4 rodziców wskazuje, że ich dzieci uczestniczą w takich zajęciach. Nie dziwi mnie to, wydaje mi się, że jak ktokolwiek z kimkolwiek rozmawiam, kto ma dziecko w wieku szkolnym, to jakiś przynajmniej angielski jest grany. No i część tych zajęć pozalekcyjnych, no oczywiście prowadzą nauczyciele, którzy na co dzień pracują w szkole i w ten sposób gdzieś tam uzupełniają swoje budżety w ten sposób. Tak, jest to dość ciekawy trend, bo kiedyś właściwie wszystkie korepetycje były prowadzone przez nauczycieli, natomiast w ostatnich latach pojawia się ten trend firm korepetycyjnych, to znaczy, że dla nauczyciela, dla osoby z wykształceniem pozwalającym pracować w szkole pojawia się alternatywa w postaci zawodowego korepetytora, na przykład z matematyki, który
pracuje, można powiedzieć, na drugą zmianę, bo zaczyna pracę wtedy, kiedy uczniowie kończą szkołę i po prostu ciągnie, nie wiem, 10 pod rząd tych uczniów czy tych zajęć. To jest rzeczywiście trend, który jest takim odbiciem trochę trendu w ogóle prywatyzacji systemu edukacyjnego. Znaczącego wzrostu odsetka uczniów, którzy chodzą do prywatnych szkół. Co o tym sądzisz, o tym zjawisku? No tak, to jest na pewno zjawisko, które gdzieś tam pojawiło się w ostatnich latach w Polsce i przybiera na sile, bo to, jeśli dobrze pamiętam, to między 2014 a 2023 rokiem to jest dwukrotny wzrost Tak. No już prawie 1 na 10. Tak, uczniów, liczby uczniów, którzy uczą się w systemie niepublicznym, tak? No bo też prywatne to być może trochę upraszczamy, tak? No bo to jest system pozapublicznym, tak? Czyli niepubliczny, czyli tu wchodzi wszystkie inne formy zorganizowania, tak? Placówek oświatowych. No to chyba wynika jakby z dwóch kwestii. Raz, że no po prostu nas jako społeczeństwo stać na tak, zapłacenie jakiejś opłaty, tak, no bo w systemie publicznym nie mamy tego, tak, ale tam musimy zapłacić, także stać nas. A dwa, to są po części też właśnie uświadomienie sobie części społeczeństwa, że wykształcenie, jakość kapitału ludzkiego jest ważna, dlatego szukamy jakichś alternatyw, gdzieś tam widzimy niedostatki systemu publicznego, no i w systemie prywatnym widzimy, czy w systemie niepublicznym widzimy rozwiązanie tych naszych problemów, tak? Czyli uważamy, że tam po prostu no, dziecko wykształci się lepiej, tak? Wykształci się tak, jakbyśmy chcieli, nie wiem, będzie większa indywidualizacja, tak? Nauczania, czyli dostosowanie do jakichś potrzeb, wymagań danego dziecka, nacisk na rozwijanie nowoczesnych kompetencji, czyli różne praca w grupie i tak dalej, kreatywność, czyli to, czego teraz oczekuje rynek pracy. No, część rodziców uważa, że szkoła tego nie kształci. Nawet było takie prowadzone międzynarodowe badanie, gdzie no, wskazywano, jakie są główne wyzwania stojące przed polskim szkolnictwem. To 4 na 10 rodziców w Polsce powiedziało, że to jest przestarzała podstawa programowa. No, czyli generalnie no, gdzieś rodzice czują podświadomie, że ta szkoła no, uczy inaczej niż tego później oczekuje rynek pracy. Tak? No i właśnie podejmują, część z nich podejmuje takie decyzje, tych, których oczywiście stać na szkolnictwo prywatne. No ja celowo tutaj nie poruszam z tobą wątku podstawy programowej, bo wydaje mi się, że ta dyskusja jest szczególnie dla laików, no taka nie do przeniknięcia, to znaczy nie wszystko powinno się przydawać na rynku pracy, prawda? Znajomość pana Tadeusza nie jest od tego. Ale zostawiając to, bo mi się wydaje, że ta kwestia różnego typu alternatyw dla publicznej szkoły, to jest właśnie kwestia tego user experience, to znaczy zarówno ci uczniowie, jak i ci rodzice, którzy płacąc mogą też coś wymagać, mają poczucie, że te szkoły alternatywne są trochę lepiej zorganizowane i tutaj nie trzeba nawet wybiegać tak daleko jak do tak zwanych szkół demokratycznych, które są w ogóle rewolucyjnie z punktu widzenia takiego hierarchicznego zorganizowania publicznej szkoły. Funkcjonują zupełnie właśnie rewolucyjnie w porównaniu do tego, gdzie uczniowie mają pewną podmiotowość, no, nauczyciele, można powiedzieć, negocjują czy dogadują się z uczniami, a nie wydają jedynie polecenia, ale że to właśnie po prostu takie doświadczenie kontaktu ze szkołą jest chyba tym najbardziej kulejącym problemem można powiedzieć, w takim codziennym doświadczeniu. Tak, no to jest ta kwestia szeroko pojętej, no ty mówisz user experience, profesjonalizacja jakby, tak, pracy szkoły. No bo dlaczego rozwijają się, to co wspomniałeś, szkoły świadczące zajęcia pozalekcyjne? No bo tam jest 100% cyfryzacji, profesjonalny kontakt i tak dalej, i tak dalej. No jednak w tych szkołach publicznych to też no dużo zależy od dyrekcji. Tak? I od nauczyciela konkretnego. I od nauczycieli, tak, jak to jest zorganizowane. No ale żyjemy w czasach, w których komunikacja odgrywa bardzo ważną rolę. Jeżeli nauczyciel nie odpisuje, korzystając nawet z dziennika elektronicznego, nie wiem, przez kilka dni czy tydzień na wiadomość od rodzica, no to powoduje jakąś dyskomfort u rodzica. Czy ta sprawa jest ważna, nieważna i tak dalej, tak? Jednak no, trzeba zwracać uwagę na to właśnie zarządzanie szkołą, bo no, to może być jeden właśnie z tych problemów, na które zwracają uwagę rodzice. No, przydawałoby się dział komunikacji, jak u nas w instytucie, w szkołach, bo z kolei nauczyciele narzekają na zalew wiadomości o zupełnych błahostkach, ale więc to pewnie jest jakiś taki problem koordynacji. Dobra, a co twoim zdaniem można by zrobić w Polsce, żeby poprawić jednak te warunki edukacyjne, na przykład walczyć z nierównościami, które się na poziomie systemu edukacji ujawniają, nierównościami szans tak zwanymi?
Nierówności szans to jest dosyć poważny problem, no bo on sprowadza się do tego, że dzieci urodzone gdzieś tam w rodzinach, gdzie rodzice mają niższy poziom wykształcenia, czy gorsze warunki społeczno-ekonomiczne, tak, wychowania dzieci, no generalnie rzadziej idą na studia wyższe I potem mniej zarabiają, jak i już mniej to ustaliliśmy. zarabiają, tak? A na tym nam zależy, żebyśmy rozwijali jakość kapitału ludzkiego w Polsce i wyłapywali tych tak zwanych zagubionych Einsteinów, którzy być może nie będą mieli szansy rozwinąć swoich kompetencji. Co robić? OECD zwraca uwagę, że bardzo ważne jest kształcenie przedszkolne. My tu o nim troszkę nie wspominaliśmy, ale na to się zwraca uwagę, że to jest ten etap, gdzie jest szansa właśnie wyrównać różne naleciałości, z którymi dziecko przychodzi. Dlatego to nie powinno się sprowadzać takie nauczanie przedszkolne do jakiejś tylko opieki, ale tam rzeczywiście należy zwracać uwagę, żeby tam wyrównać poziom dzieci. Tak? I tam to jest ten etap, gdzie jeżeli my nie wyrównamy poziomu, czy nie postaramy się go wyrównać, no to później już jest za późno. Tak? Czy szkoła podstawowa, szkoła średnia, czy studia, na jakiekolwiek wyrównywanie, zajęcia wyrównawcze. Im później, tym trudniej. Im później, tym trudniej i przynosi te mniejsze efekty. Dlatego OECD mówi, zwracajmy uwagę na wychowanie przedszkolne, bo tam leży klucz właśnie do wyrównywania nierówności szans. Czyli Później pewnie to jest tak. tylko leczenie już objawowe. Tak. Czyli pewnie przenośmy trochę więcej materiału, na przykład z pierwszych, drugiej klasy do przedszkola, tak pewnie jakieś większe naczytanie na język obcy, coś w tym stylu zapewne? Zapewne tak, ale bardziej też współpraca z rodzicami też. Oni też zwracają uwagę, że kształtowanie też nawyków rodziców tego uczenia. Że taki nauczyciel powinien współpracować z rodzicami. No to też się w Polsce dopiero wykształca te rozmowy z rodzicami, zwracanie uwagi i tak dalej, że ten nauczyciel nie powinien być tylko od opieki nad dzieckiem, od jakiejś tam dydaktyki, tylko powinien być właśnie od szeroko rozumianego wychowania dziecka, współpracy z rodzicami, uświadamiania. Tak jak wspomnieliśmy, no mamy nierówności szans, różne rodzice z różnych środowisk. Tak? I ten nauczyciel powinien potrafić do takich rodziców dotrzeć, uświadomić ich i tak dalej. Wiadomo, że on nie zrobi tej pracy za rodziców i tak dalej, a jeżeli on podejmie komunikację, zwróci uwagę na pewne rzeczy, przedstawi jakieś alternatywy, zwróci uwagę na jakieś problemy, które ma dziecko, no być może coś się z tym zadzieje. No to jest bardzo ciekawy wątek, który sam nasz podcast, to, że dopiero na końcu o tym powiedzieliśmy, to pokazuje, jak zaniedbana jest to sprawa nauczanie przedszkolne, ale na dzisiaj będziemy już kończyć, także bardzo dziękuję Czarku. Cezary Przybył był gościem dzisiejszego podcastu. Dziękuję. Ja się z Państwem żegnam, Łukasz Baszczak i zachęcam do słuchania także innych odcinków naszego podcastu. Do widzenia.